Ciao tutti, za nami 5 nocy z Sanremo. 5 nocy z włoską muzyką i z włoskim festiwalem. Wczoraj, a w zasadzie dzisiaj w nocy poznaliśmy zwycięzcę, a jest to grupa Måneskin. Sprawdźmy, co myślimy o tej nietypowej włoskiej propozycji. Od razu zaczyna się mocne brzmienie, ale fajny rockowy beat. To muszę powiedzieć na początek. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo nie słuchałem wcześniej tego utworu. Mocny początek zwiastuje mocny utwór. Zobaczymy, czy tak będzie. Nie jest to ani typowy utwór dla tego festiwalu, ani dla wizerunku Włoch na Eurowizji. Chociaż przez ostatnie 10 lat Włochy przyzwyczaiły nas do tego, że wysyłają bardzo różne piosenki reprezentujące spektrum stylów muzycznych. No wizerunek na pewno jest czymś, co wyróżnia ten zespół, no bo piosenka jest typowo rockowa z takich lat, powiedziałbym, 80., 90. Dużym plusem festiwalu we Włoszech jest to, że ta muzyka jest na żywo, czego nie będzie w maju. Jestem tym bardziej ciekawy, jak to zostanie zaprezentowane, bo z orkiestrą brzmi to świetnie. Te wszystkie sekcje instrumentalne robią wszystko w jak najlepszym porządku, brzmi to świetnie. Energetyczny, dynamiczny występ, pełen charyzmy. Tutaj na pewno fajnie można zrobić, zresztą zrobiono to w sumie w Sanremo, grę światłami. Nie jestem przekonany do końca, czy wszyscy będą lubić ten typ muzyki, bo to nie jest do końca chyba na tyle dostępne dla każdego widza. Może się wydawać na przykład, że to jest niewystarczająco melodyjne. Refren trochę mnie rozczarowuje, nie ukrywam. W ogóle tak mam wrażenie, że ten utwór, tak jak słucham już ponad minutę, że jest dość jednostajny. Mam problem z głosem tego wykonawcy. Jakby utwór i wszystko jest super, głosowo też jest świetnie, natomiast to połączenie jakoś bardzo mnie nie podoba się. Też na Eurowizji nie mamy za dużo takich kawałków, takich, powiedziałbym, reprezentujących brytyjski rock, gdzieś nawiązujący do muzyki lat 70. No i oczywiście tutaj ogromna pułapka tak naprawdę, przed którą stoją wszyscy twórcy Sanremo, że ich piosenka na Eurowizji no jednak będzie bez orkiestry. No to ma zawsze też duży wpływ na to, jak potem brzmi ona na scenie eurowizyjnej. Nie wiem, o co chodzi. Albo ten głos jest za wyrazisty do tej piosenki, albo ta melodia jest jakaś, no nie wiem. Wiem to, że mi coś nie pasuje w tym połączeniu. Nie, ja jestem oczarowany tym utworem. Chociaż muszę przyznać, że po pierwszym przesłuchaniu nie byłem taki 100% przekonany. Natomiast drugie przesłuchanie było kluczowe. Publiczność eurowizyjna bardzo lubi włoski język, włoską kulturę, także w sumie bardzo fajnie, że jest taka propozycja, bardzo nieoczywista z Włoch. Z jednej strony po włosku, czyli coś, na co wszyscy czekają, a z drugiej strony nie jest to ckliwa ballada, nie jest to romantyczna ballada. Dużym plusem tego wykonawcy jest to, że ma na siebie pomysł, nie tylko muzyczny, ale też wizerunkowy. Kreacja może trąci myszką trochę i takim glam rockiem, który już jest bardzo trochę passé, ale miło się tego słucha, miłe w odbiorze. Zaskakujący wybór, ale na pewno zaznaczą swoją obecność na Eurowizji. Aż chce się klaskać, jest taki beat w pewnym momencie. To, co się dzieje po drugim refrenie, jest miazgą. Instrumentarium, melodia, solówki, rewelacja. Szykuje nam się bardzo dobra Eurowizja i chyba dosyć zróżnicowana, a to jest bardzo ważne. Podsumowując, ciekawy beat, to na pewno, natomiast kompozycja dla mnie osobiście jest jednostajna. Trochę taka średniawka. Ja przyznam, że to nie są moje klimaty, to nie jest muzyka, której szukam na Eurowizji, to nie jest muzyka w ogóle, po którą sięgam, tak więc wątpię, żebym się jakoś mocno przywiązał do tej propozycji. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jak Måneskin wystąpią na scenie, mam nadzieję, że wrotę dla mnie, oraz jak ten utwór po prostu przyjmie europejska publiczność. Fantastyczna propozycja, zupełnie inna od tego, co zazwyczaj Włochy proponowały. Wyróżni się jak w konkursie i na pewno zapisze się w historii Eurowizji. A co wy sądzicie o włoskiej piosence? Czy też wam się podoba? Czy może macie kompletnie inne zdanie? Może uważacie, że Włochy powinny trzymać się pewnego znanego schematu ze Sanremo? Dajcie nam znać w komentarzach.